Cześć, tu Bartek Czekał ze strony universeofmemory.pl i .com. Dzisiaj na tapet bierzemy sobie bardzo ważny temat, a mianowicie czy diety niskowęglowodanowe, ketogeniczne i również oczywiście dieta karniwora będą zwiększać wydzielanie kortyzolu, będą prowadzić do hiperkortyzolemii, jak to się ładnie nazywa. I jest to temat o tyle ważny, że są czasami różnego rodzaju takie mity dietetyczne, czy po prostu mówiąc otwarcie bzdury, które są szerzone przez przeciwników diet ketogenicznych, czy diety ketogeniczne uszkadzają nerki, tak, nie, uszkadzają wątrobę, prowadzą do zaniku trzustki i tym podobne klasyki. Akurat w przypadku tego mitu, czyli że dieta ketogeniczna będzie powodować jakieś znaczące wydzielanie kortyzolu, jest on szerzony zarówno przez zwolenników, jak i przeciwników diet ketogenicznych. W tym więc to naprawdę dość długim filmiku, wydaje mi się, patrząc na ilość materiału, który mam do przegadania, wyjaśnimy sobie, dlaczego tak nie jest i jakie są szczególne przypadki, kiedy rzeczywiście podczas tych diet może występować zwiększone wydzielanie kortyzolu i czy to rzeczywiście jest złe. Tak, czy to jest zła sytuacja wtedy? Zanim przejdziemy do tego poważnego tematu, inna poważna sprawa. Co tutaj się dzieje? To jest straszna historia. Zamówiłem sobie sashimi w japońskiej restauracji. Nie zauważyłem, były tam kiełki bambusa. Zjadłem je, przynajmniej część z nich. Rano się budzę i patrzę. Zaczynam przekształcać się w pandę. To jeszcze nic. Tego samego dnia idę na spacer. W pewnym momencie zamykam oczy, budzę się obejmując drzewo. I półsensualnie, zmysłowo zaczynam ocierać się o korę tego drzewa. Myślę, masakra. Także ostrzegam wszystkich uważać, jeśli chodzi o takie rzeczy. Jeden z wielu powodów, dla których nie powinno się jeść roślin. A tak na poważnie zawody jiu-jitsu, jeśli ktoś chciałby pytać, bo potem nie chce mi się odpowiadać w komentarzach. Lecimy z tematem. Każdy bohater i każdy złoczyńca ma swoją genezę i nie inaczej jest z tym mitem. Oczywiście w tej czy innej postaci on tak naprawdę funkcjonował już od minimum parunastu lat. Jego zwiększona cyrkulacja, jego upowszechnienie się zaczęło się po publikacji badania w 2012 roku. Było to badanie opublikowane przez Boston's Children's Hospital i to jest placówka, która jest ogólnie, można powiedzieć, powiązana bardzo mocno z Harvardem. I co robiono w tym badaniu? W tym badaniu stwierdzono, porównamy 3 różne diety i zobaczymy, jak będą one wpływać na metabolizm. I tak zrobiono. Jakie to były 3 diety? Była to dieta niskotłuszczowa, była to dieta niskowęglowodanowa i była to dieta o niskim indeksie glikemicznym. I jaki był wynik tego badania? Wynik był mało szokujący, ale wnioski, jakie wyciągnęli autorzy, były dosyć szokujące. Dieta o bardzo niskiej zawartości węglowodanów przyniosła największą poprawę metabolizmu. Mała przerwa, mówiłem o tym wielokrotnie. Jeśli będziemy znacząco obniżać poziom insuliny, czyli będziemy ograniczać spożycie węglowodanów, to będziemy zwiększać z kolei znacząco proces lipolizy, a więc można powiedzieć w skrócie rozpuszczania tkanki tłuszczowej. Metabolizm wtedy rzeczywiście jest poprawiony. Czyli dieta o bardzo niskiej zawartości węglowodanów przyniosła największą poprawę metabolizmu, a jest ważnym zastrzeżeniem. Dieta ta zwiększała poziom kortyzolu u uczestników, co może prowadzić do insulinooporności i chorób układu krążenia. No i oczywiście to ostatnie zdanie sprawiło, że oni stwierdzili, że najlepsza będzie dieta tak naprawdę, biorąc pod uwagę to, że przy diecie niskowęglowodanowej są te zwiększone wyrzuty kortyzolu, najlepsza będzie dieta o niskim indeksie glikemicznym. Jest to dosyć szokujące, bo jeszcze raz jest to po pierwsze grupa naukowców, po drugie placówka, która jest związana z Harvardem, co przynajmniej kiedyś jeszcze coś znaczyło, ale same wnioski są po prostu najzwyczajniej w świecie głupie. Wydaje mi się, że każda osoba, która rzeczywiście jest naukowcem, myśli w sposób naukowy, myśli w sposób logiczny, byłaby w stanie wykazać całe mnóstwo dziur w tej logice i tak naprawdę to sobie zrobimy. Przejrzymy sobie literaturę, pokażemy różnego rodzaju błędy w tej logice i dlaczego tak rzeczywiście nie jest. Zanim przejdziemy do dalszego rozgramiania i rozkładania na czynniki pierwsze tych różnego rodzaju głupotek, chciałbym przedstawić sponsora tego odcinku, którym jest niezmiennie Mięsna Paczka, za co pięknie dziękuję. Dla tych osób, które jeszcze nie wiedzą, Mięsna Paczka jest dostawcą mięsa z certyfikowanych ekologicznych polskich gospodarstw, gdzie po prostu ta hodowla zwierząt odbywa się w sposób naturalny. Czy ona nie jest przyspieszana w żaden sposób, nie ma tam boosterów wzrostu, nie ma tam antybiotyków, odbywa się tak, jak powinna się, że tak powiem, od zarania dziejów odbywać. Mięsna Paczka działa w szalenie prosty sposób. Wchodzimy na ich stronę, można wybrać sobie tam gotową paczkę, która nam odpowiada, czy naszym kubeczkom smakowym. Jeśli nie odpowiada, nie ma sprawy, można samemu stworzyć własną paczkę, wybierając różnego rodzaju produkty mięsne, czy rodzaje mięsa. Naprawdę zgodnie ze swoim gustem można dosłownie wybrać sobie, czy stworzyć
dowolną paczkę, jaką się chce. Punkt drugi, wybieramy, gdzie ma dojść taka przesyłka i punkt trzeci, ona najzwyczajniej w świecie dochodzi pod nasze drzwi. I ona jest fantastycznie termicznie zabezpieczona, jest tam warstwa izolacyjna, wszystko jest z kolei zmrożone suchym lodem. Produkt, który dostajemy, on jest po prostu bardzo świeży i można go przełożyć bezpośrednio do zamrażarki i wyjmować wtedy, kiedy po prostu będziemy mieli na to ochotę, kiedy będziemy mieć na przykład czas coś ugotować. Sprawia to też, że po prostu tego mięsa bardzo ciężko go zmarnować. To nie jest coś, co wrzuci się do lodówki i zepsuje się. Także jest to gwarancja naprawdę świeżości i dostania mięsa wysokiej jakości. Serdecznie polecam spróbować. Jeśli ktoś jeszcze nie zamawiał, to z kodem BARTOSZ10 jest 10% zniżki na pierwsze zamówienie. Dzięki jeszcze raz Mięsnej Paczce za sponsorowanie tego odcinka i lecimy dalej. Aby rozwikłać tą zagadkę, musimy tak naprawdę wyjaśnić szereg różnego rodzaju nieporozumień, które wynikają po prostu ze zwykłego mówienia, że kortyzol będzie wysoki. Po pierwsze, to, że kortyzol jest wysoki, nie znaczy wcale, że jest źle. Dobrym punktem odniesienia jest tutaj zespół metaboliczny. Czyli innymi słowy, kiedy ktoś ma już insulinooporność albo ma cukrzycę typu 2, ponieważ są to klasyczne przykłady, kiedy będziemy mieć właśnie tą hiperkortyzolemię, czyli będzie podwyższony poziom kortyzolu. I w takich patologicznych przypadkach, kiedy kortyzol rzeczywiście będzie szkodzić, będziemy mieli do czynienia z 3 sytuacjami, które są powiązane z kortyzolem. Produkcja kortyzolu jest zwiększona. To jest pierwszy punkt, jeśli chodzi o stany patologiczne. Druga rzecz to jest clearance, czyli usuwanie kortyzolu jest również na podwyższonym poziomie. I ostatni punkt, co najważniejsze, aktywność bardzo ważnego enzymu, o którym już mówiłem, stali bywalcy kanału na pewno kojarzą filmik o lukrecji, gdzie pokazywałem, że lukrecja zwiększa aktywność enzymu, który się nazywa dehydrogenaza 11-hydroksysteroidowa. I właśnie ten enzym będzie przekształcać kortyzon, czyli formę nieaktywną kortyzolu w kortyzol, czyli właśnie tą formę aktywną. I trzecim właśnie punktem, jeśli chodzi o stany patologiczne powiązane z kortyzolem, jest sytuacja, w której aktywność tej dehydrogenazy 11-hydroksysteroidowej jest podwyższona, szczególnie w tkance tłuszczowej. W przypadku zespołu metabolicznego insulinooporności bardzo często mamy do czynienia ze znaczną otyłością, znacznym zwiększeniem tkanki tłuszczowej. Wtedy właśnie aktywność tego enzymu zaczyna wzrastać, im więcej jest tkanki tłuszczowej, bo przypominam, tkanka tłuszczowa jest organem aktywnym endokrynnie, czyli produkuje własne hormony, wpływa na gospodarkę hormonalną. To jest pierwszy punkt, jeśli chodzi o nieporozumienie. Szczegółowo wyjaśnimy sobie, na czym te 3 punkciki będą polegać w odniesieniu do diet ketogenicznych ciut dalej. Nieporozumienie numer 2 to mieszanie 2 pojęć, mianowicie hiperkortyzolenia, więc podwyższony poziom kortyzolu we krwi, ale również oczywiście w innych tkankach, bo kortyzol możemy stężenie kortyzolu możemy badać choćby w sinie. Nie powinniśmy mieszać tego stanu z tymczasowym podwyższeniem kortyzolu, bo hiperkortyzolemia, która oczywiście może prowadzić albo będzie występować z zespołem Cushinga, jest rzeczywiście szkodliwa. Ona będzie miała całe mnóstwo negatywnych skutków, które sobie zresztą omówimy bardzo, bardzo niedługo. Natomiast to nie jest absolutnie tożsame z tym, że podbicie kortyzolu tymczasowe, z którym organizm sobie poradzi, jest szkodliwe. Wręcz przeciwnie. Przypominam, że kortyzol jest najbardziej przeciwzapalnym hormonem w całym ciele. Najbardziej przeciwzapalnym hormonem w całym ciele. Nic nie zbija stanów zapalnych tak dobrze jak kortyzol. To jest jedna z głównych funkcji tego hormonu. Przypominamy również, mówiłem to w wielu filmikach, natomiast nie zaszkodzi powtarzać w kółko, że kortykosteroidy, czyli nasze te popularne sterydy, jeśli ktoś sobie coś zrobi z kolanem, tak, nie wiem, będzie mieć przepukinę i tym podobne różnego rodzaju kontuzje, kortykosteroidy są właśnie po prostu syntetycznymi pochodnymi kortyzolu. I jakie mają działanie przeciwzapalne? Oczywiście tych różnego rodzaju klas kortykosteroidów są dziesiątki, będą się różnić swoją skutecznością, natomiast ogólnie trzeba sobie zakodować. Tymczasowe podwyższenie kortyzolu jak najbardziej będzie miało pozytywny skutek, bo będzie działać przeciwzapalnie. Oczywiście gdzieś tutaj będę rzucać jakimiś urywkami badań przynajmniej, żeby ktoś sobie mógł przeczytać. I nie powinniśmy absolutnie tego wiązać z tym, że permanentnie podwyższony poziom kortyzolu
jest negatywny. Trzecie, bardzo duże nieporozumienie to utożsamianie ponownie kortyzolu tylko i wyłącznie z tym hormonem złym stresu. Mówiłem również w innym wywiadzie u Dawida Straszaka na kanale Podcast Charyzmatyczny, że kortyzol jest bardzo mocno powiązany z metabolizmem. I było takie fantastyczne badanie, które wyszło pod koniec października zeszłego roku, metaanaliza, czyli innymi słowy badanie, które podsumowuje dorobek, różnego rodzaju wnioski pochodzące z innych badań. Tam pokazano, że w 22 na 23 badania podwyższenie kortyzolu było powiązane ze zwiększaniem się tempa metabolizmu. I było to zarówno prawdziwe, uwaga, u ludzi, ssaków, jak i ptaków. Większy kortyzol równa się zwiększamy metabolizm. Zwiększanie metabolizmu absolutnie nie jest szkodliwe. Trzeba pamiętać, że kortyzol właśnie będzie miał tą funkcję aktywacyjną, jeśli chodzi o układ współczulny, czyli ten układ walki lub ucieczki. Natomiast właśnie jedną w ramach tego układu funkcji kortyzolu jest zwiększanie mobilizacji i trójglicerydów i glukozy do krwiobiegu. Czyli innymi słowy, organizm zaczyna rozkładać między innymi glikogen, będzie rozkładać tkankę tłuszczową po to, żeby dostarczyć energię do krwiobiegu, żeby można to było szybko przepalić. Więc to jest trzecie nieporozumienie. Kortyzol to nie jest po prostu hormon stresu, to jest nieporozumienie. Jeśli ktoś jest laikiem, to w takim najlepszym możliwym sensie po prostu nie wie dużo. Nie ma tutaj wstydu, żeby robił taki błąd, taki skok logiczny. Osoby, które na przykład siedzą w medycynie, kończyły medycynę, w momencie, kiedy ja słyszę, że kortyzol równa się hormon stresu i to jest zawsze złe, to po prostu krew mi odpływa z twarzy, bo to jest po prostu absolutny brak wiedzy na temat działania tego hormonu. Punkt numer 3. Kortyzol równa się czy podwyższenie kortyzolu periodyczne może równać się zwiększeniu poziomu metabolizmu. Przypominam, że właśnie na samym początku, w tym pierwszym badaniu, od którego wszystko się zaczęło, przynajmniej na poważnie, jeśli chodzi o te głupotki czy mit, że te diety zwiększają poziom kortyzolu, tam właśnie w dietach niskowęglowodanowych było największe tempo metabolizmu. Natomiast te zwiększone tempo metabolizmu, ono nie trwa wiecznie, do czego sobie dojdziemy. Przechodząc dalej, weźmy sobie małe badanie, żeby zrobić demonstrację tego właśnie, co dzieje się, jeśli chodzi o kortyzol, te 3 punkty, które sobie omawialiśmy, tak? To znaczy, że w zespole metabolicznym, kiedy rzeczywiście kortyzol jest potencjalnie na zwiększonym poziomie i ten kortyzol rzeczywiście wywiera całe mnóstwo negatywnych efektów, które cały czas jeszcze sobie omówimy. Mówiliśmy, że jest zwiększona produkcja kortyzolu, zwiększony poziom kortyzolu potencjalnie we krwi, ale nie zawsze. Do tego też dojdziemy do wyjątku. Będziemy mieć zwiększony clearance, zwiększone usuwanie kortyzolu i zwiększoną aktywność tego enzymu dehydrogenazy 11 beta-hydroksysteroidowej w tkance tłuszczowej. Ona też będzie występować między innymi w wątrobie. I teraz, co się dzieje, kiedy bierze się osoby, wrzuca na diety niskowęglowodanowe? I mieliśmy takie badanie. Badanie to zostało przeprowadzone w roku 2007 i wzięło w nim udział 17 osób, byli to sami otyli mężczyźni. Ci otyli mężczyźni zostali podzieleni na 2 grupy. Jedna grupa to była grupa, która jadła dietę wysokotłuszczową i niskowęglowodanową. W tej diecie jedli 66% tłuszczu, 4% węglowodanów i drugą grupę, gdzie porówno jedli 35% tłuszczu w diecie, 35% węglowodanów. Obie te grupy mogły jeść ad libitum, to znaczy tyle, ile chciały. I właśnie kontrolowano między innymi te parametry kortyzolu, czy powiązane z kortyzolem, które opisywałem. Co się działo w tej grupie, która była tak naprawdę na diecie ketogenicznej? Poziom kortyzolu się zwiększył. Uwaga, clearance, czyli usuwanie kortyzolu się zmniejszył i aktywność tej dehydrogenazy 11 beta-hydroksysteroidowej w tkance tłuszczowej nie zmieniła się, ale zwiększyła się w wątrobie. Co to znaczy? Mamy wyższy poziom kortyzolu, ale wolniejsze usuwanie tego kortyzolu. I teraz pytanie, czy to jest źle? Mówimy o osobach otyłych. To jest jedna z takich rzeczy właśnie, które już możemy sobie zacząć szukać niuansów w tej całej wiedzy. Jeśli jesteś otyły i przechodzisz na tą dietę, zwiększy ci się metabolizm znacząco. I właśnie dlatego na tych dietach tak łatwo traci się na wadze, tak łatwo się odchudza. Organizm specjalnie właśnie zwiększa poziom kortyzolu tymczasowo i będzie zmniejszać usuwanie kortyzolu, bo chce, żeby doszło do mobilizacji energii. Chce, żebyś przepalił tą energię. I trzeba zwrócić uwagę, że właśnie ten enzym, jego aktywność została zwiększona w wątrobie. To jest jeden z wielu powodów, dla których diety ketogeniczne to jest pierwsza linia obrony, czy właściwie leczenia, jeśli chodzi o stłuszczenie wątroby. Bo bardzo, bardzo szybko będzie właśnie usuwać otłuszczenie
wątroby, ale też innych organów, ale wątroba jest tu na pewno na czele. Więc to są takie już pierwsze niuanse. Oczywiście zaraz przejdziemy sobie dalej i będziemy zwiększać znowu ten nasz poziom zrozumienia. Kolejna fascynująca odnoga tego mitu, tej głupoty dotyczącej kortyzolu brzmi tak, że kortyzol będzie zwiększony dlatego, że diety niskowęglowodanowe, diety ketogeniczne będą potencjalnie prowadzić do hipoglikemii, czyli obniżonego poziomu glukozy w krwi. I wtedy kortyzol będzie mobilizować właśnie glukozę do krwiobiegu. I sam mówiłem, że on jest w stanie to robić. I zaraz dojdziemy właśnie do różnego rodzaju subtelności, dlaczego tak naprawdę ten kortyzol w ogóle nie jest potrzebny w większej ilości do mobilizacji glukozy. Przede wszystkim, jeśli chodzi o mobilizację glukozy do krwiobiegu i też jednocześnie aktywizację procesu glukoneogenezy, czyli tworzenia glukozy w organizmie od nowa, tłumacząc dosłownie, to będzie brało w tym procesie wiele hormonów. I twierdzenie, że to jest tylko kortyzol, znowu to jest po prostu taka amatorszczyzna, że głowa mała. Będziemy mieć kortyzol, to jest jedno, owszem. Potem będziemy mieć epinefrynę, czyli po prostu naszą starą, dobrą adrenalinę. Idąc dalej, będziemy mieć hormon wzrostu. Będziemy mieć glukagon oraz również hormony tarczycy będą odgrywać w tym już taką, będzie chyba najmniejszą rolę, natomiast to by była taka piątka hormonów z tych dużych hormonów, która będzie brała udział w tym procesie. Ja opowiadam na potęgę o tym oczywiście w filmiku, skąd bierzemy glukozę podczas długich postów. Mit jest, że potrzebujemy kortyzolu, ponieważ nie spożywamy węglowodanów, więc oczywiście nasz poziom glukozy będzie dużo niższy i potencjalnie, no właśnie, możemy wchodzić w hipoglikemię i wtedy kortyzol musi się uruchomić, żeby zmobilizować tą glukozę. Na czym polega kłopot? W pierwszym rzucie, jeśli chodzi o mobilizację glukozy, kiedy zaczniemy schodzić poniżej 70 mg na decylitr, szczególnie takim złotym poziomem tutaj jest 65 mg na decylitr, jeśli chodzi o glukozę, jest glukagon, szczególnie glukagon w połączeniu z adrenaliną właśnie, z epinefryną, ponieważ właśnie na poziomie 65 mg na decylitr glukagon zaczyna się aktywizować w połączeniu z adrenaliną, ponieważ adrenalina jest jednym z czynników, która będzie z kolei mobilizować glukagon i wtedy zaczynamy iść w górę, to znaczy glukoza jest wyrównywana. Natomiast, żeby kortyzol był uruchomiony, patrząc na badania, bo przecież mamy badania naprawdę na temat tylu mechanizmów biochemicznych w ciele. Kortyzol jest mobilizowany, kiedy poziom glukozy zaczyna spadać do 55 mg na decylitr. Co się tak naprawdę praktycznie w ogóle nie zdarza. Jest wyjątek i do tego sobie dojdziemy na końcu filmiku, że rzeczywiście kortyzol może być w pewnych sytuacjach aktywizowany wtedy w większej ilości, ale kortyzol w ogóle nie jest potrzebny, żeby wyrównywać glikemię, bo glukagon w połączeniu z adrenaliną będzie to robić właśnie zamiast tego hormonu. Już pomijam ten fakt, jeśli chodzi o to twierdzenie, że te diety będą powodować hipoglikemię, jest to, że te diety są używane do leczenia hipoglikemii. Sam miałem dużo pacjentów, zanim zawiesiłem konsultację, którzy na przykład przychodzili z hipoglikemią reaktywną, czyli po posiłku poziom glukozy potrafił drastycznie spadać między na przykład właśnie 50 a 60 mg na decylitr. Pojawiła się poty, dreszcze, przyspieszona akcja serca, czyli tachykardia. Prosty sposób leczenia tego to jest właśnie ograniczyć po prostu spożycie węglowodanów. Tutaj rzucę jakieś tam badanie na ekran, już nie będę tego osobno omawiać. Natomiast, żeby pokazać właśnie absolutnie, te diety są używane do leczenia hipoglikemii. One nie wywołują hipoglikemii. Żeby doszło do hipoglikemii stricte, to trzeba by, tak naprawdę nie jeść długimi tygodniami, natomiast ciężko już to dietą nazwać, tak? To jest hardkorowa głodówka, albo po prostu śmierć głodowa, albo po prostu post. I nawet wtedy po tygodniach wciąż ta glukoza jest utrzymywana na relatywnie stabilnym poziomie. Kolejną odnogą tego mitu, bo tych odnóg jest naprawdę dużo, jest to, że to, co stresuje rzeczywiście ciało, jest produkcja glukozy. No i tutaj oczywiście trzeba wstępniak. Ja wiem, że większość z Was o tym wie, ale, że tak powiem, ta edukacja dla niektórych osób może się zacząć teraz. Z 3 grup składników makroodżywczych, białek, tłuszczy i węglowodanów, tylko 2 są niezbędne, białka i tłuszcze. Węglowodany są absolutnie zbędne dla naszego organizmu. Ich potrzebna ilość wynosi dokładnie 0 gram do optymalnego funkcjonowania, jeśli ktoś ich nie chce spożywać. Dlaczego? Bo jesteśmy w stanie produkować dowolną ilość glukozy, która jest potrzebna do naszego funkcjonowania na ścieżce glukoneogenezy. No i właśnie to jest ten mit, że my nie dostarczamy egzogennie, czyli z zewnątrz węglowodanów i musimy aktywizować tą ścieżkę, to jest coś, co obciąża organizm na potęgę i to nie jest dobre. No i oczywiście też mamy badania i na ten temat. W takim badaniu wzięto sobie grupę 6 osób, a odpowiednio karmiono ich dietą, wszystkie diety były eukaloryczne, więc zawierały taką samą ilość kalorii, również zawierały taką samą ilość białka. Manipulowano tutaj głównie węglowodanami. I w pierwszej grupie te osoby spożywały 85% węglowodanów w diecie, grupa kontrolna to było spożycie 44% węglowodanów w diecie i ta grupa, która nas interesuje, spożywała zaledwie 2% węglowodanów w całej diecie. No i porównywano właśnie
jak będzie wyglądać, jak będzie się różnić proces glukoneogenezy de novo między szczególnie tymi grupami, które spożywają te 85% węglowodanów, a grupami, które nie spożywają praktycznie w ogóle węglowodanów, bo spożywają ich 2%. Jaka była różnica? 14%. I w badaniu podsumowano, ciekawe, nie ma praktycznie żadnej specjalnej różnicy, jeśli chodzi o aktywizację ścieżki glukoneogenezy między tymi dwoma grupami. Więc to jest jakby taki kolejny mit, który możemy położyć do poduchy. Ten proces glukoneogenezy, już pomijając to, że on nie jest specjalnym stresorem, on nie różni się specjalnie od osób, które są na dietach niskowęglowodanowych, czy w tym przypadku praktycznie 0% węglowodanowych, a tych, które są na dietach bardzo wysokowęglowodanowych. Kolejny już argument, który nie wiem, bo straciłem rachubę, będzie tyczyć się znowu zespołu metabolicznego, kiedy, tak jak sobie mówiliśmy, występuje zwiększone wydzielanie kortyzolu. Natomiast drugi punkt, o którym sobie mówiliśmy, że właśnie w przypadku tego zespołu będzie występować tak zwiększony clearance, czyli usuwanie tego kortyzolu. I to jest najciekawszy patent. Co oznacza te przyspieszone tempo usuwania kortyzolu? To znaczy, że możemy mieć wszystkie negatywne efekty kortyzolu, więc można powiedzieć symptomy hiperkortyzolemii, ale u takich osób poziom kortyzolu może być normalny, co zresztą pokazują badania. Więc można powiedzieć, będziemy mieć do czynienia potencjalnie z ukrytą hiperkortyzolemią w takim zespole metabolicznym. I tutaj jest kolejna grupa tak naprawdę już olbrzymich argumentów. My wiemy, do czego będzie prowadzić hiperkortyzolemia. Kortyzol jest hormonem katabolicznym, będzie prowadzić do rozkładu różnego rodzaju tkanek. Jeśli zobaczymy sobie definicję właśnie symptomów hiperkortyzolemii, to będziemy mieć do czynienia z podwyższonym poziomem glukozy. Będziemy mieć do czynienia z nadciśnieniem. Ten zwiększony katabolizm będzie prowadzić również do zwiększonego usuwania wapnia z organizmu, co będzie prowadzić do osteopenii, a następnie osteoporozy. Ten katabolizm będzie prowadzić do zwiększonego rozkładu masy mięśniowej. I to są takie klasyki. No i teraz, no właśnie, przyjrzyjmy się, czy na dietach ketogenicznych, niskowęglowodanowych, karniworze będziemy mieć do czynienia z którąkolwiek z tych sytuacji. Zacznijmy od otyłości, tak? Jeśli kortyzol będzie znacznie podwyższony i permanentnie podwyższony na dietach ketogenicznych, to powinniśmy zauważyć z czasem właśnie tak zwaną otyłość Cushinga, czy sylwetkę Cushinga, która będzie charakteryzowała się dużym brzuchem, chude nóżki, między innymi tutaj zwiększenie grubości fałdy szyjnej. Czy to występuje? No nie. Nawet w tym badaniu z 2012 roku pokazano, że uwaga, no w sumie najlepszy metabolizm był na diecie ketogenicznej. I oczywiście można wrzucić badania na ekran, ale was jest tu tysiące, jeśli chodzi o słuchaczy, osób, które przy pomocy diety ketogenicznej wyeliminowało zespół metaboliczny, wyeliminowało otyłość. Także to niestety musimy jako potencjalny powód odrzucić z list. Może chociaż osteopenia albo osteoporoza będzie występować na tej diecie, no bo kortyzol jest zwiększony, to jest stan obowiązkowy, który będzie musiał wystąpić, jeśli ten kortyzol rzeczywiście jest permanentnie podwyższony. Patrzymy na ostatnią metaanalizę. No kurde, też nie. Co za pech. No ewidentnie zbieg okoliczności. To musi jakiś być. Jeszcze przypominam w ogóle, że oczywiście diety ketogeniczne mogą być różne. Absolutnie najgorsze diety ketogeniczne to są te, które będą miały małą ilość białka. Przypominam, że zwiększenie udziału białka w diecie nie dość, że zwiększy masę mięśniową, to również będzie zwiększało gęstość kośćca. Więc akurat jedyne diety ketogeniczne, którym jestem przeciwny, to właśnie diety, które będą bardzo ubogo białkowe. Absolutnie nie ma to sensu i mija się z celem. To odpada, otyłość odpada, osteopenia czy osteoporoza odpada, no to na pewno nadciśnienie. Hiperkortyzolemia równa się nadciśnienie. No i czy rzeczywiście to nadciśnienie się pojawia na tej diecie? Patrzymy? No nie, kurde, ciśnienie spada. No ale z czymś trafimy? Może przynajmniej jest spadek masy mięśniowej. I tu się okazuje, że jest pudło. Mechanizmy oczywiście opisywałem właśnie w tym filmiku, o którym wspominałem wcześniej. Jak z kolei podczas postów będzie utrzymywana masa mięśniowa, bo jest utrzymywana bardzo dobrze. Dopiero przy rzeczywiście długich postach tygodniowych ta masa mięśniowa może się znacząco zmniejszyć. Natomiast głównym mechanizmem tego, że masa mięśniowa jest ładnie zachowana podczas tych diet jest to, że zwiększone wydzielanie ciał ketonowych, przede wszystkim beta-hydroksymasianu, będzie chroniło leucynę, więc aminokwas, który jest jednym z głównych takich budulcy mięśni, będzie chroniło przed utlenianiem leucyny. Tym samym po prostu ta masa mięśniowa jest fantastycznie zachowana. Pomijam to jeszcze dodatkowo, że mniej więcej szacuje się 70% naszego spoczynkowego tempa metabolizmu będzie regulowane przez mięśnie. Im więcej mięśni, tym lepszy metabolizm. Jeden z wielu powodów, dla których zawsze powtarzam, po prostu ćwiczyć, więcej białka, żeby po prostu mieć te mięśnie, bo to
jest coś, co sprawia, że szansa wystąpienia różnego rodzaju zaburzeń metabolicznych jest bardzo niska. Pomijam to, że jest to coś, co drastycznie zwiększa po prostu samodzielność nawet na stare lata. Także nie będziemy po prostu zdani na innych, albo nie będziemy, no mówiąc brzydko, ciężarem dla innych. I też mamy oczywiście badania na ten temat, że mieliśmy dwie grupy na eksperymentalną i kontrolną na dietach bardzo niskowęglowodanowych i w tej eksperymentalnej, poza tym, że była na diecie bardzo niskowęglowodanowej, dodano jej również treningi interwałowe. Okazuje się, że po 6 tygodniach paradoksalnie ta grupa treningowa lepiej zachowała nawet masę mięśniową. Znowu prawdopodobnie ma to związek z tym, że było wydzielanych więcej ciał ketonowych. Także znowu odpada, czyli tak naprawdę dosłownie każdy możliwy argument a propos tego, patrząc na to, co powoduje podwyższony kortyzol, nic z tego się nie sprawdza, jeśli chodzi o diety ketogeniczne, niskowęglowodanowe, a co więcej, widzimy dokładnie odwrotny efekt. To już samo to, nawet jeśli byśmy nie mieli żadnych mechanizmów, powinno sprawić, że dowolna osoba, która chciałaby się szczycić mianem naukowca, to jest przepiękny zawód, powinna się zatrzymać i powiedzieć, no nie, coś tu się nie klei. Mieliśmy naszą hipotezę, ale ewidentnie każdy punkt naszej hipotezy jest obalony, więc coś tutaj się nie zgadza. No ale że nauka już nie jest nauką w większości przypadków od dawna, tylko to jest to, że tak powiem, sługus różnego rodzaju grup interesów, to jest niestety przykra rzeczywistość. Oczywiście nie byłbym sobą, jakbym dalej nie tłukł po prostu jak w bęben w te głupoty. No właśnie, mówiliśmy sobie, co powoduje hiperkortyzolemia, więc już pomijając wszystkie te rzeczy, o których mówiliśmy, wydaje się, że w momencie, kiedy będziemy mieć osoby z zespołem Cushinga, tak, czyli rzeczywiście osoby, u których ten poziom kortyzolu będzie bardzo wysoki, to wrzucenie ich na diety niskowęglowodanowe powinno pogorszyć ich stan znacząco, bo wszystkie te cechy, które hiperkortyzolemia, z którymi będzie się prezentować te objawy, powinny być zaostrzone. No i okazuje się, że tych diet można używać do maskowania symptomów, tak naprawdę do odczyniania tych symptomów, objawów hiperkortyzolemii i zespołu Cushinga. Lecimy oczywiście z kolejnymi badaniami. W przypadku grupy 12 zdrowych mężczyzn, które pozostawały na diecie, to stwierdzono dobrze sformułowanej diecie ketogenicznej, po 6 tygodniach poziom kortyzolu w ogóle się nie zmienił. Jest dużo ciekawszy, uważam, z punktu widzenia tego, co staram się tutaj przekazać. Jest przegląd systematyczny i metaanaliza badań dotyczących tych diet i ich wpływu na testosteron i poziom kortyzolu. Przypominam, że te przeglądy systematyczne i metaanalizy to jest ta, jak się mówi, wierchuszka dowodów naukowych, przeważnie przynajmniej. I co pokazano w tym badaniu? Że przez pierwsze 3 tygodnie poziom kortyzolu był podwyższony, po czym wrócił do linii bazowej, natomiast zostawał podwyższony po ćwiczeniach fizycznych. I to jest dla nas bardzo ważne. Te początkowe podwyższenie, które rzeczywiście może występować i potencjalne podwyższenie po ćwiczeniach. Tutaj już wydaje mi się, że jak skończę to tłumaczyć, to powinno być jasne, dlaczego właśnie tak się może dziać, że ten kortyzol czasami może być podwyższony. I tu dochodzimy do tego ziarnka prawdy. Kiedy ten kortyzol może być periodycznie podwyższony? Nie permanentnie, periodycznie. Jeśli masz nadwagę albo otyłość. Czemu? No bo kurde, ten kortyzol ma zwiększyć twój metabolizm, żebyś był w stanie przepalić przez tą zbędną tkankę tłuszczową, żebyś był w stanie pozbyć się tego otłuszczenia wątroby. Dziękować Bogu, że ten kortyzol jest zwiększony. I to widać zresztą w badaniach. Tutaj mówiliśmy o przeglądzie systematycznym, ale w badaniach, innych badaniach, które pokazują, jak właśnie wysiłek fizyczny będzie wpływać na poziom adrenaliny, noradrenaliny i kortyzolu osób na takiej diecie, tak, powysiłkowo jest podwyższony. Czemu? No bo mówiliśmy sobie, że kortyzol będzie aktywizowany szczególnie kiedy poziom glukozy potencjalnie będzie sięgać 55 mg na decyl. Więc jeśli by się stało tak, że zaczynamy na potęgę bardzo intensywnym wysiłkiem fizycznym spalać olbrzymie ilości glukozy, tak, kortyzol może się tymczasowo uruchomić i rzeczywiście wtedy nam to pomoże. Natomiast nie bez powodu w tej grupie 12 mężczyzn, o której mówiliśmy, poziom kortyzolu się nie zmienił, bo to są osoby zdrowe. To były osoby zdrowe o normalnej wadze. To jest jeden z takich klasyków, że nawet wielu osobom, którym się wydaje, że ich waga jest normalna, nie mają dużo do spalenia, po przejściu na tą dietę nagle się okazuje, że bez problemu jeszcze gubią 2-3 kilo, nawet uwzględniając jakby to, że następuje częściowy spadek wody. Warto sobie zakodować, tak, periodycznie może się zwiększyć i to super, bo to zmniejszy stany zapalne, to sprawi, że metabolizm jest zwiększony i będziesz w stanie zrzucić więcej kilogramów. Jeśli twoja waga się zacznie stabilizować, to właśnie pokazał ten przegląd systematyczny. Po tych paru tygodniach na przykład, kiedy, że tak powiem, ta największa część roboty jest zrobiona, może się zmniejszyć. Jeśli ktoś jest naprawdę otyły, to prawdopodobnie oczywiście może to trwać dłuższy czas. Nie ma znaczenia, bo żaden z objawów hiperkortyzolemii nie występuje. W żadnym momencie nie skoczy ci ciśnienie. W żadnym momencie nie zaczniesz tracić masy mięśniowej. Można sobie powiedzieć tak, że zawsze jeśli tyjemy, to częściowo, olbrzymia część tego to jest tkanka tłuszczowa, ale też mięśnie, więc oczywiście
oczywiście tak, jeśli ktoś waży 150 kg i zacznie chudnąć, też częściowo w jakimś sensie będzie tracić tkankę mięśniową. Także tak, to jest kolejny niuans, który trzeba sobie dodać. Podsumowując, to jest jakby taki pierwsze ziarenko prawdy. Tak, kortyzol może być podwyższony w momencie, w którym periodycznie, w momencie, w którym ktoś jest otyły albo ma nadwagę i wchodzi na tą dietę, to przyspiesza metabolizm i pomaga ci zwrócić kilogramy. 2. W momencie, w którym występuje bardzo intensywny wysiłek fizyczny, albo też oczywiście, chociaż już nie jest dokładnie wspólne, nie ma coś wspólnego z dietą, kiedy ktoś po prostu nie spożywał dłuższy czas pokarmu, wtedy glukoza może tąpnąć, kortyzol ratuje nas przed hipoglikemią. I jeszcze mamy punkt trzeci, który jest ważny. Ostatnim punktem i jednocześnie potencjalnie czynnikiem zakłócającym w bardzo wprawdzie nielicznych badaniach, ale jednak jest spożycie soli. Jeśli chodzi o diety ketogeniczne, niskowęglowe, szczególnie ketogeniczne i karniwora, będzie dochodziło oczywiście do obniżenia wyrzutów insuliny, o to nam chodzi. Insulina ma to do siebie, że kiedy będziemy mieć jej podwyższony poziom, będzie dochodziło do retencji sodu i wydalania potasu z organizmu. Co się dzieje, kiedy macie retencję sodu i organizm nie jest w stanie się go szybko pozbyć? Będzie dochodziło do nadciśnienia. Jeden z wielu powodów, dla których oczywiście przy insulinooporności, zespołem metabolicznym, cukrzycy, bla, 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 będziemy mieć nadciśnienie. Natomiast jeśli insulinę obniżymy, to nerki nie będą tak kurczowo trzymać się tego sodu i będziemy go wydalać w większej ilości. W przypadku diet ketogenicznych jest jak najbardziej wskazane, żeby zwiększyć po prostu spożycie soli. Bo właśnie, co się stanie, kiedy nie zwiększymy tego spożycia soli? Organizm jest elastyczny, jeśli chodzi o różnego rodzaju podejście do niego. Czyli jeśli nie będziemy dostarczać soli, to on po prostu zwiększy retencję. I w jaki sposób organizm może zwiększyć retencję soli? Insulina to jest olbrzymi taki hormon, bardzo ważny, jeśli chodzi o retencję sodu, ale dwa inne hormony, które będą zwiększać znacząco retencję sodu, to jest aldosteron i to jest kortyzol. I mamy taką sieć tych hormonów, ja to nazywam nerkowych, chociaż oczywiście na przykład aldosteron jest w nadnerczach wytwarzany, to jest renina, angiotensyna i aldosteron. I angiotensyna i aldosteron będą między innymi zwiększać retencję sodu, czyli wydalanie tego. Jako ciekawostkę, aldosteron jest bardzo strukturalnie zbliżony do kortyzolu. Jak się zobaczy po prostu wzory kortyzolu i aldosteronu, są one bardzo podobnie. I zarówno aldosteron, jak i kortyzol będą w stanie zwiększyć retencję sodu. Czyli innymi słowy, dlatego też prowadzą do nadciśnienia w przypadku tego zespołu metabolicznego. Więc jeśli nie będziesz dostarczać wystarczająco dużo sodu, i to jest minimum, bym powiedział, na tych dietach 6-7 gram, można spokojnie mierzyć, to czy coś się stanie? Potencjalnie nie. Oczywiście wiele osób może doznać takich skutków ubocznych jak zmęczenie, kłopoty ze snem, nawet zespół niespokojnych nóg, natomiast już pomijając te symptomy, może doświadczyć migreny. W momencie, w którym nie dostarczymy tego sodu, nie dostarczymy tej soli do organizmu, to następuje drastyczne zwiększanie poziomu aldosteronu. Jestem w stanie na to zademonstrować, bo jeden z patronów kanału wysłał mi kiedyś, gadaliśmy sobie tam na forum dla patronów o tym, czy to jest dobry pomysł, że on ograniczył, czy właściwie wyeliminował spożycie sodu i czy tylko i wyłącznie na to sód, który spożywa z produktów, które spożywał. I okazało się, że ten jego aldosteron skoczył tam 2,5 raza bodajże powyżej górnego zakresu normatywnego. No i oczywiście jest to normalne. Aldosteron musi być zwiększony, żeby zachować retencję sodu. Natomiast aldosteron pośrednio będzie zwiększać stężenie kortyzolu. Więc to jest, że tak powiem, jedna jakaś prawdziwa rzecz, że trzeba być ostrożnym. Paradoksalnie, mimo że ten aldosteron jest zwiększony i zwyczajnie zwiększony aldosteron jest bardzo mocno powiązany z ryzykiem występowania chorób układu sercowo-naczyniowego, poza tym podwyższonym aldosteronem nie widać, żeby specjalnie coś tam się działo na tych dietach. Natomiast moim zdaniem nie ma co ryzykować. To jest wciąż dosyć niezbadany obszar i warto po prostu najzwyczajniej w świecie wsadzić więcej, szczególnie jeśli ktoś będzie odczuwać oczywiście te symptomy, o których mówiłem. Więc to jest te nasze trzecie ziarenko prawdy, kiedy może nastąpić podwyższony poziom kortyzolu. Natomiast to można oczywiście bardzo łatwo ten czynnik ryzyka wyeliminować. Tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że nie zanudziłem. Niestety moim zdaniem trzeba szczegółowo bardzo omawiać takie rzeczy, ponieważ omawianie ich po łebkach sprawia, że te głupoty będą się dalej szerzyć, a tak, jeśli następnym razem usłyszysz po prostu te głupoty, to będziesz w stanie je samodzielnie prostować z łatwością, mam nadzieję. Jak zawsze polecam moje 3 kursy flagowe Vocabulary Labs, czyli jak samodzielnie uczyć się dowolnego języka od A do Z, żeby pozbyć się wszystkich tych fiszek, podręczników, dziesiątek aplikacji, Duolingo i tym podobnych kwiatków. Kurs Experts Incubator, czyli po polsku kuźnia ekspertów, gdzie pokazuję, jak samodzielnie nauczyć się dowolnej dziedziny od A do Z, jak zapamiętywać informacje, tworzyć rozumienie, wdrażać informacje, tworzyć pętlę informacji zwrotnej
Oba kursy odbywają się pod moją opieką merytoryczną oczywiście oraz kurs o 1 włos za daleko, gdzie pokazuję, jak zatrzymać i odwrócić łysienia androgenowe oraz też między innymi pomóc sobie przy telogenowym wypadaniu włosów oraz jak leczyć różnego rodzaju popularne schorzenie skóry głowy, jak choćby uporczywy łupież. 3 piosenki rockowe jak zawsze przypięte w pierwszym komentarzu, pod nimi będą wszystkie badania, ponieważ jest ich na tyle dużo, że nie zmieszczam się do opisu. Z kolei w opisie, jak się go rozwinie, znajdziesz linki właśnie do kursów, ale też link do newslettera. Można się kliknąć, zapisać się tam. Tam wysyłam z kolei artykuły najczęściej na temat pamięci języków obcych oraz czasami analizy badań naukowych. I na końcu, jeśli uważasz, że te informacje, które tu wymieniałem są ciekawe dla Ciebie, chciałbyś się ich nauczyć, bo jesteś pasjonatem albo po prostu, że tak powiem, specjalistą w tej dziedzinie medycznej czy okołomedycznej, to polecam zostać patronem kanału. Dla patronów kanału wszystkie te informacje są dostępne w formie fiszek. Z tego odcinka i ostatnich 70-80 odcinków można je z łatwością ściągnąć. To kosztuje 40 zł miesięcznie. Jeśli ktoś ma ochotę, można po prostu zapisać się nawet jednorazowo, żeby wspomóc kanał, jednocześnie ściągnąć sobie te fiszki, jeśli ma się ochotę. Dla patronów jest również sekcja badanie tygodnia, gdzie omawiam zawsze najciekawsze badanie tygodnia wraz z omówieniem oraz forum, gdzie można mi zadać jakieś pytanie, jeśli ktoś nie uzyskał odpowiedzi tutaj na YouTubie, co oczywiście jest w olbrzymim stopniu prawdopodobne, bo tych komentarzy jest najzwyczajniej w świecie za dużo. Dzięki serdeczne jeszcze raz i do usłyszenia w następnym odcinku.